To będzie bardzo długi odcinek. Będzie bardzo długi dla mnie, dla Was na szczęście nie, bo silny postara się go skrócić tak, żeby nie zajął więcej niż 1,5 godziny. Tak zwany film drogi, bo do przejechania mam 615 km. Zajmie mi to 6 godzin 35 minut. A jeszcze trzeba wrócić, czyli łączna trasa to 1230 km. I nie byłoby w tym żadnego problemu przecież, bo często jeździmy na wakacje 1200 km, gdyby nie fakt, że trzeba obrócić dzisiaj po południu, wrócić jutro rano tym, czyli elektrykiem. Elektryk i długie dystanse to dla wielu ludzi coś niewyobrażalnego, bo trzeba ładować, bo długo to trwa, bo szukać ładowarek, bo problemy, bo nie ma takiego zasięgu. Jedziemy A6 e-tron w wersji Performance do Pragi. Jedziemy tak, jakbyśmy jechali samochodem spalinowym. Nie wolniej, nie za tirami, tylko jedziemy, zobaczymy, ile ładowań nam podpowie, ile będą trwały i ile ta trasa względem tego, co pokazuje nam nawigacja, się wydłuży. A jutrzejszy powrót będzie jeszcze inny, bo postaramy się z Pragi tutaj do Grodziska dojechać te 615 km bez ani jednego ładowania. Challenge accepted. No to startujemy. Informacje porządkowe na początek. Nawigacja. Ustawiona jest fabryczna i to jest bardzo istotne. Nie może to być z Apple CarPlaya, nie może to być mapa z Android Auto, tylko musi to być, jak udajecie się w trasę, mapa fabryczna Audi. Dlaczego? Dlatego, że idealnie podpowiada Wam punkty ładowania. Ona wie, co gdzie jest, współpracuje z wieloma sieciami, wie, gdzie są najszybsze ładowarki. Na trasie, którą jedziemy, nie mamy niestety takich najszybszych, 300-350 kW, ale mamy takie 175 i dokładnie do niej nas kieruje. Już sobie obliczyła, że na tym Greenwayu, dokąd mamy 350 km, będziemy mieli ładowarkę 175 kW, potrzebujemy 25 minut, żeby tam się naładować. Przy czym, zależnie od tego, jaki będzie ruch, jak będziemy jechali, ona te parametry będzie mogła sobie jeszcze zmieniać. Tak czy siak, na trasie liczącej 616 km proponuje nam na razie jedno 25-minutowe ładowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Druga rzecz porządkowa, oczywiście zresetowany komputer pokładowy. Jak już go sobie zresetowaliśmy, to można ruszać. On nam pokaże parametry, on nam pokaże, ile czasu jechaliśmy. Według Google Maps ten czas przejazdu to jest 6 godzin 36 minut. Ta twierdzi, że będziemy jechali 7-11, ale razem już z tym ładowaniem zaplanowanym pod Wrocławiem. Ale zobaczymy de facto, jak to będzie wyglądało. W Avancie, jakiego tutaj mamy, zasięg WLTP to 720 km. Średni i maksymalny. Ale my mamy wersję, która ma felgi 21 cali, która jest doposażona, czyli cięższa, bo ma i szklany dach i sporo dodatków. Oprócz tego jeszcze mamy mnie, mamy silnego, który siedzi z tyłu, mamy sprzęt, więc ten zasięg, no nie mamy co nawet marzyć. Taki naprawdę tej wersji, taki zasięg przez to doposażenie przez 21-calowe felgi to jakieś 670-680 km WLTP, uśredniony. Jaki będzie na ekspresówce, jaki będzie na autostradzie? Na pewno niższy, bo już sam komputer pokładowy po naładowaniu samochodu do 100% sugeruje wprost 363 km. Przy takich prędkościach 120-140. I dlatego właśnie warto korzystać z tych nawigacji fabrycznych, bo one urealniają zasięgi elektryków i jednocześnie można dzięki nim zaprojektować sobie optymalną trasę dojazdu ze wszystkimi ładowaniami, bo ona wie, czy ładowarki są zajęte, czy działają, czy są wolne, czy są szybkie, czyli wszystkie parametry ładowarek z chmury ściąga w czasie rzeczywistym i Wam podpowiada. Gdybyśmy nagle się okazało, że tutaj na tym zaplanowanej ładowarce, którą mamy w systemie, coś się wydarzyło, nagle przyjechały 4 samochody, podłączyły się, to ona z automatu przekieruje nas na inną ładowarkę. No, więc tak, cel w nawigacji wprowadzony, ładowarkę sobie zaplanował i nam pokazał, komputer pokładowy zresetowany, powiedzieliśmy, jaką wersją jedziemy, to jeszcze jedno trzeba zrobić, czyli wejść w tryby jazdy i wybrać Efficiency. Mieliśmy komfort wcześniej, teraz Efficiency. Dlaczego? Dlatego, że przy pneumatyce, jaką tutaj mamy, ona jest opcjonalna,
Samochód jeszcze poprawia sobie aerodynamikę, obniżając go o 10 mm, a potem powyżej prędkości 110 km na godzinę o kolejnych 10 mm, czyli łącznie o 2 cm względem standardowego położenia. Po co? Po to, żeby jeszcze zmniejszyć powierzchnię czołową całą samochodu i jeszcze ograniczyć dodatkowo zużycie energii. Ograniczać to zużycie energii w przypadku naszego auta mają jeszcze te lusterka, w zasadzie kamery zamiast lusterek. Tu jest wyświetlacz, tu jest kamera. Kosztuje to dodatkowo, uwaga, 7000 zł i pozwala zaoszczędzić 7 km zasięgu. Czyli zasięg się zwiększa o 7 km dzięki tym lusterkom. Uczciwie powiem, że tak, rzeczywiście jeżeli chodzi o hałasy, takie od szumu powietrza, od dopływu powietrza, nie ma żadnych. Mało tego, przejechałem już kilkaset kilometrów tym samochodem i o ile front był cały w muchach od jazdy, to na lusterku nawet jednej nie było, więc rzeczywiście aerodynamikę poprawiają. Niestety wcale nie poprawiają bezpieczeństwa i widoczności. 7 koła płacicie najpierw za nie, a potem płacicie 7 baniek, jak cofaliście i wjechaliście w parę drogich samochodów. To jest niestety taki efekt działania tych lusterek. Na autostradzie, w trasie, one są spoko. Nocą są spoko, jak pada są spoko, bo dużo wyraźniej wszystko w nich widać niż w tradycyjnych lusterkach. Ale cofanie z tym, wjeżdżanie tyłem do garażu, to jest masakra. Czy manewrowanie nawet na zwykłym parkingu. Wracając jeszcze do e-trona. Czemu wybraliśmy na tę trasę akurat jego? No po pierwsze dlatego, że duży akumulator. Wersja Performance ma 100 kWh brutto, 94,9 dokładnie netto. Stąd bierze się ten zasięg. Druga rzecz, nie jest SUV-em. Jak nie jest SUV-em, no to mamy tak naprawdę powierzchnię czołową dużo mniejszą. Ten samochód jest wyższy od A6, tej nowej, ale tylko o 6 cm, więc to nie jest spektakularnie więcej. Te 6 cm wynikało oczywiście z tego, że trzeba było gdzieś akumulatory umieścić, no więc przez to, że mamy tam umieszczone, to jednak mamy samochód ciut wyższy niż A6, w Avancie porównywalna, no ale to jest tylko 6 cm, to naprawdę nie jest dużo, bo przy SUV-ach mielibyśmy już powiedzmy 26 cm, to od razu nam podniesie konsumpcję energii. Kolejna sprawa to ładowanie, bo jest bardzo istotna w przypadku samochodów elektrycznych. Mamy tutaj już instalację 800V, a ona pozwala ładować e-trona z mocą 270, nawet 280 kW. Przy czym musimy pamiętać, że ładowanie z takimi mocami będzie się odbywało tylko kiedy akumulator osiągnie dobrą roboczą temperaturę. Robocza dla niego to 25-30 stopni. I to jest znowu nawiązuje tutaj do tej fabrycznej nawigacji, bo on tylko wtedy się podgrzeje do tej temperatury, jak jedziemy na ładowarkę, kiedy wprowadzony cel mamy w nawigacji fabrycznej, bo wie, że będziemy się zatrzymywali na ładowanie tam i tam, bo już to sobie zaplanował, więc przed dojazdem podgrzeje sobie ten akumulator do tej temperatury pozwalającej na uzyskanie najszybszego możliwego ładowania. W dodatku krzywa tego szybkiego ładowania jest tak tutaj poprowadzona, uzyskano tę szczytową moc na tak dużej przestrzeni pojemności akumulatora, że od 10 do 80% ładuje się w, uwaga, 21 minut. A 10 minut ładowania wystarczy na przejechanie podobno 310 km, czyli taki zasięg nam daje. W to akurat wierzę, ale pod warunkiem, że mówimy o zasięgu WLTP. Jeżeli mówimy o takim autostradowym czy ekspresowym, no to będziemy mieli po tych 10 minutach ładowania zasięg powiedzmy na 170-180 km bardziej, ale to i tak niezły wynik. Mówimy o 10 minutach dosłownie. Samo auto 380 koni mechanicznych, 5,4 zasięgu. I teraz znowu powiecie, że bo mój diesel to ja nim robię 1000 km na jednym baku. No to sobie zadajcie teraz pytanie, czy ten wasz diesel też ma 380 koni i czy też robi setkę w 5,4 sekundy. Zawsze powtarzam, porównujmy auta do siebie, ale pod względem performance'u również. Więc jak mówimy o zasięgu realnym, to porównajmy ten zasięg do samochodów o podobnych parametrach, o podobnych osiągach. Wjechaliśmy na autostradę wolności, którą ktoś chyba ironicznie tak nazwał. Być może chodziło mu o wolność, jaką osiągnęliśmy po 1989 roku, ale wyszło na to, że to jest wolna autostrada i dlatego nazywa się wolności. Ale teraz koniec z gadaniem, nie ma sensu tego przeciągać i więcej opowiadać. Jak będę bliżej ładowarki,
czyli w okolicach Wrocławia, to zdam Wam relację z tego, co się działo, jak się jechało, ile się zużyło energii, czy się dojechało, czy się nie dojechało. A teraz silny bierze się za montaż odcinków kolejnych karoserii na najbliższy piątek, a ja jadę, mam nadzieję, że nie usnę. Wjeżdżamy na obwodnicę Wrocławia, więc możemy już się pokusić o pierwsze podsumowanie tego etapu 320-kilometrowego, bo tyle dokładnie przejechaliśmy. Spory ruch na autostradzie do Strykowa, tej wolnej, czyli wolności. Potem już w zasadzie od Łodzi na tempomacie cały czas 130 na godzinę. I tak utrzymywaliśmy taką prędkość. 130 licznikowe to było, jak sprawdzałem, 125, 126 według GPS-u. Bardzo niewiele było takich momentów, gdzie trzeba było albo przyspieszyć, żeby kogoś sprawniej wyprzedzić, nie spowolnić ruchu, albo takich, gdzie trzeba było przyhamować przed innym samochodem. Więc wynik jest bardzo miarodajny przy tej prędkości. Zresztą zobaczcie, od wyjazdu z Grodziska średnia prędkość to 114 na godzinę. Średnie zużycie 21,6 kWh, więc zarąbiste jak na tej klasy samochód, jak na 380 koni mechanicznych, 5,4 do setki, naprawdę świetne zużycie energii, ale to jest to, co powiedziałem na początku. Fakt, że to jest niższe auto z mniejszą powierzchnią czołową, swoje robi. I 322 km przejechaliśmy w czasie niespełna 3 godzin i jeszcze na 104 zostało nam zasięgu. Do ładowarki, tej, na której się podładujemy, mamy tylko 28 km i mamy tam 17 minut ładowania. Mało tego, w trakcie jazdy on sobie przeliczył, że już nie chce tej ładowarki 150 kW, do której trzeba było tam kilometr zjechać, tylko jest na tyle dobra sytuacja, że po pierwsze zjeżdżamy do ładowarki 150 kW, a po drugie nie musimy się 22 czy tam 24 minuty ładować, tylko wystarczy nam 17 minut ładowania. Bo algorytm zobaczył, że jedziemy stabilnie, że jedziemy 130 na godzinę, że nie jest to większa prędkość i jeszcze dojedziemy do tej ładowarki z poziomem akumulatora 19%. Więc jakbyśmy się uparli, to jadąc z tą prędkością 130 na godzinę, zrobilibyśmy 324 jeszcze plus 100, czyli 424 km z prędkością 130 na godzinę. Uważam, że jak na elektryka to jest zajebisty wynik, bo jeszcze kilka lat temu naprawdę przy takich prędkościach one nie potrafiły dobić do 300. A pamiętam Audi e-trona, pierwszego elektrycznego, tego wiecie, SUV-a, którym naprawdę trudno było jadąc autostradą 130-140 zrobić więcej niż 230-240 km, a tu już mamy rezultat ponad 400 km. Więc jest naprawdę bardzo dobrze. O wszystko super. 200 i obie zajęte. I dupa. Jeszcze oszustwo, bo miało być 150, a są setki. Ty, ale tam są jeszcze dwie przecież, nie? I coś tam stoi, ale jeden chyba tylko, tak? No i się okazało, że są 150, tylko Greenway zrobił tak, że po jednej stronie stacji są setki, a po drugiej stronie 150. Więc chwilę straciliśmy i się zdenerwowaliśmy. Trzeba być czujnym. Przede wszystkim. No i teraz chwila prawdy. Mamy 150 i ile będzie nam podawała? Bo tutaj mamy 800V technologię, natomiast tutaj mamy 400V ładowarki. Te wszystkie do 200 kW mocy są 400V, natomiast technologia 800V jest tutaj. I teraz tak, pomimo że tu mamy 150 kW, to prawdopodobnie wcale nie będzie takiej mocy podawał do samochodu, bo przez to, że mamy tu 800V, a to 400V, to jak ładujemy 400V to on dzieli sobie akumulator na dwie części po 400V każda. Czyli 270 kW dzielone na pół to jest 135 kW i taką mocą prawdopodobnie będzie ładował i większej nie osiągniemy. Ale to i tak oznacza, że 20 minut ładowania, pokazywał nam, że 17 minut ładowania. Obstawiam, że 20 minut ładowania i wszystko będzie git. Już 97, 93, 83, 80. Co on tak się waha? Czyli możliwe, że mamy do czynienia z kolejnym oszustwem. Oszustwo, a nie, teraz 100. Oszustwo może polegać na tym, że jak tam jest podłączony drugi samochód, to te 150 dzieli na pół. A nie, proszę, rozpędził się. 120 już. 117.
czyli nabrał mocy, ale tak jak mówię, 150 nie będzie podawał. Dlatego mając taki samochód z technologią 800V, najszybciej zawsze naładujecie się na ładowarkach, które mają od 250 kW, a najlepiej od 300 kW w górę. Póki co jest ich niewiele, ale powstaje coraz więcej, głównie właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach szybkiego ruchu. Ionity, Greenway, EcoN i kilka innych firm inwestują już właśnie głównie w takie ultra szybkie ładowarki, które mają moce 300-350 kW i wtedy jak macie taki samochód, to od 10 do 80% w 20-21 minut, a 10 minut ładowania daje Wam już około takiego 170 km autostradowego zasięgu. Dobra, to zakupy, siku, jedzenie i wracamy. A zobaczcie, minęła dosłownie minuta i czytam dwie i podaje jednak prawie 150 kW, 146-147. Duże wahania tutaj ma, natomiast to oznacza, że faktycznie 17-18 minut i możemy jechać dalej na Pragę. 254 km nam zostały. 17% baterii powinniśmy mieć na końcu, czyli troszkę przestrzeliliśmy z tym ładowaniem tutaj. Za długo się ładowaliśmy, no, ale dzięki temu mamy spory zapas. No i chybombki strzelił, jeżeli chodzi o statystykę. Tylko wyjechaliśmy z ładowarki i pan producent sobie przypomniał, że on musi zatankować swój spalinowy samochód, to jest po pierwsze, a teraz dojechaliśmy do ronda i o, jaka piękna złota godzina, to my wystartujemy dronem, a wy podjedźcie tam jeszcze raz na rondzie, zawróćcie w tamtą stronę 2 km i wracajcie. Jak dojechaliśmy, zaparkowaliśmy, czekamy 5 minut, nikogo nie ma, drona nie widać, no jednak nie dolecimy, bo dron stracił zasięg. No, więc witajcie w rzeczywistości karoseryjnej, a ja jestem 15 minut albo i 20 w plecy. No to mamy to, doturlaliśmy się do Pragi. Chociaż doturlaliśmy się to nie jest dobre określenie, bo wyobraźcie sobie, że mamy za sobą 603 km, z 6 godzin 4 minuty, 604 km przejechane, będziemy za 3 km w hotelu. Średnia prędkość 100 na godzinę, średnie zużycie energii 21,6. I teraz tak, jak pokazywałem Wam na początku odcinka na mapach Google'a, to pokazywało czas przejazdu 6,34. My zrobiliśmy to w 6,5, no powiedzmy dojedziemy na miejsce, będzie 6,10, czyli 25 minut szybciej niż pokazywały mapy Google'a. To oznacza, że naprawdę mieliśmy dobrą prędkość. Tak jak powiedziałem, nie ograniczałem się. To ćwiczenie polegało na tym, że jedziemy jak z samochodem z silnikiem spalinowym. Nawet tutaj na czeskiej autostradzie było ograniczenie do 130, ale jechałem na tempomacie trochę więcej, powiedzmy trochę więcej, żeby nadrobić troszkę straconego czasu, przede wszystkim na tym tankowaniu, na tym zawróceniu na drona, na tym, że szukałem ładowarki Greenwaya 150, która była 5 metrów dalej, a ja jej nie widziałem, a widziałem tylko setki, które były w dodatku zajęte. Natomiast przyjechaliśmy później niż pokazywał Google, bo Google Maps pokazywało czas dojazdu 21:50, my teraz mamy 22:10. Wynika to z tego, że Google nie bierze pod uwagę tego, że na przykład jak jedziecie spalinówką, to chcecie się zatankować, zrobić siku, postawić dwójeczkę, kupić coś do jedzenia, napić się kawki, po prostu wszystkie te czynności, które robicie w takiej podróży. Rzadko kto, umówmy się, rzadko kto siedzi bite 6 godzin w samochodzie i tylko jedzie. Czas przejazdu rzeczywisty elektrykiem i spalinówką jest w zasadzie 1:1 w tym momencie. Szczególnie kiedy jedzie się takim elektrykiem, z dużym akumulatorem, z oszczędnymi silnikami elektrycznymi, bo tutaj ich efektywność naprawdę bardzo poprawiono względem tego, co kiedyś było w Audi. Niesamowite jest to, jak ten świat elektryków się zmienił na bardzo krótkim odcinku czasu. Bo dosłownie 3-4 lata minęły od momentu, kiedy testowaliśmy pierwsze elektryki, choćby tego Audi e-trona wspomnianego, czyli SUV-a, i tam duże zużycie energii przez silniki, duży akumulator, ale jednocześnie niski zasięg. Niski zasięg w okolicach 250-300 km przy takiej jeździe ekspresowej czy autostradami. Po prostu poszła ta technologia niesamowicie do przodu. Co więcej, bylibyśmy jeszcze szybciej, gdybyśmy mieli ładowarkę 300 albo 350 kW, czyli 800V i wtedy to byłoby super szybkie ładowanie. 22:10, jesteśmy u celu. 15 minut później niż pokazywał nam Google Maps, ale jednocześnie czas przejazdu mieliśmy
Zobaczcie, 6:08 dokładnie, a pokazywał 6 godzin 34 minuty dokładnie. Kurde, sam jestem w szoku, szczerze mówiąc. I zero stresu. Najfajniejsze jest to, że zero stresu. Tak jak 3-4 lata temu mieliśmy ten typowy range anxiety, czyli czy dojadę, czy będzie ładowarka, czy nie będzie zajęta, to tutaj pełen relaks. O, proszę, jaki timing. Widzicie, jak kończymy? Biorę ticket i to jest dowód. I widzimy się jutro na powrocie. Powrót będzie trochę inny i odbywał się będzie na innych zasadach. Jutro jak wsiądę, to podsumuję Wam koszt tej podróży, jaką tutaj odbyliśmy i powiem Wam, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Idę zjeść jakieś knedliczki teraz. Zjemy knedliczki silne? Myślałem, że skończyłem, ale jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze trzeba przecież naładować samochód, żeby rano był gotowy do powrotu. No i wyobraźcie sobie, wjeżdżamy do garażu w hotelu i jest gniazdeczko takie. Mamy taką wtyczkę w samochodzie. I to by było na tyle. Żadnej stacji benzynowej, żadnego szukania ładowarek. Teraz większość hoteli, które starają się o klientów, ma własne ładowarki, a przynajmniej takie przyłącza. To jest przyłącze 11 kW. Wystarczy, żeby nam się samochód naładował przez noc do pełna. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, już ładuję z mocą 10,7 kW i zaraz wyświetli czas, o której będziemy mieli gotowe auto. O, tutaj widzicie? Pokazuję. 8:15 rano. Wyjazd, panowie. 8:15 rano. Silny słyszał? Nie wyśpisz się za bardzo. O 8:15 będzie pełna bateria. Godzina 8:30. Proszę bardzo. Pełen akumulator. 100%. Przez noc bez najmniejszego problemu nam się wszystko doładowało. Więc mamy fulla i możemy ruszać w drogę. I ten etap podróży, czyli stąd do Grodziska, ten sam dystans, około 610 km, polega na tym, że mamy dojechać na jednym ładowaniu. Nie ładujemy się po drodze. Co to oznacza? To oznacza przede wszystkim mniejszą prędkość, a po drugie konieczność odelżenia samochodu, bo wrogiem zasięgu są dwie rzeczy. Wiatr, czyli opór powietrza i masa. No więc zrezygnowaliśmy mniej więcej ze 100 kg masy w e-tronie, bo w tę stronę jechał ze mną silny, który waży około 80 kg, plus wszystkie jego graty, które ważą chyba dokładnie drugie tyle. Zobaczcie, co zabrał ze sobą w podróż. Powerbank, który waży z 10 albo i 15 kg. I taka ciekawostka, bo aż sobie zerknąłem na jego parametry. Wyobraźcie sobie, że ma on 768 Wh, co oznacza, że jakbyśmy tu wpięli ładowarkę, to moglibyśmy doładować e-trona mniej więcej niespełna tam 1 kWh, czyli 0,76 kWh, ale przy wczorajszym zużyciu przejechałby dzięki temu dodatkowe 3,5 km. To taka ciekawostka, a jakbyśmy jechali wolniej, to pewnie i z 5 km. Oceniam, że przy tym akumulatorze musimy mieć zużycie na poziomie 15 kWh. Wczoraj mieliśmy 21, więc do zaoszczędzenia jest aż 6 kWh. To będzie naprawdę wyzwanie. Nie jedziemy na czas. To jest po prostu challenge. Oczywiście to nie zalecam takiego jeżdżenia. Przy dzisiejszej infrastrukturze, jeżeli chodzi o ładowarki, lepiej jechać zdecydowanie tak jak wczoraj, bo przyjechaliśmy tutaj jak samochodem spalinowym. Ale to tylko ma pokazać, czy realne jest w ogóle osiągnięcie parametru pod tytułem zasięg takiego, jak podaje producent. No dobra, to ruszamy. Tryb efficiency, bo on obniża nam samochód o ten 1 cm, jest trochę niższy, więc ma niższą powierzchnię czołową, powinno to zminimalizować opory powietrza. Moglibyśmy jeszcze dowalić ciśnienia w oponach, czyli podnieść je powiedzmy do 3 barów, ale to kompletnie nie tyle, że bez sensu, tylko niezgodne tak naprawdę z prawidłami bezpiecznej jazdy, bo skoro producent przewidział takie, a nie inne ciśnienie przy nieobciążonym samochodzie, to po coś to zrobił, choćby dla bezpieczeństwa. Więc pozostawiliśmy je dokładnie takie, jakie powinno być. Wywaliliśmy ponad 100 kg gratów razem z silnym, znaczy silny 75-80 plus jego graty kilkadziesiąt kilogramów, więc to nam odelżyło samochód o 5% takiej masy całkowitej, jaką mieliśmy jadąc w tę stronę, mniej więcej. Czyli 5% energii też powinniśmy zaoszczędzić. Myślę, że nie będę przekraczał 100 na godzinę, mówiąc szczerze. Nawet na autostradach, nawet na drogach szybkiego ruchu. To pozwoli mi wyprzedzać tiry, ale cała reszta będzie wyprzedzała mnie.
Taka jest prawda. Natomiast wierzcie mi, że jak jechałem tutaj z tymi prędkościami 130 na godzinę, circa about, to i tak mało kto mnie wyprzedzał. Bo na ekspresówce, jak tempomat wrzuciłem 130, to pojedyncze samochody, naprawdę pojedyncze mnie wyprzedzały, to raczej ja wyprzedzałem zdecydowaną większość i czas przejazdu był naprawdę super. Zakładam, że dzisiaj 100 nie będę przekraczał, a to po to, żeby spróbować dojechać na tym jednym ładowaniu. Stąd do Grodziska Mazowieckiego. 605 km nam pokazuje, 6 godzin 42 minuty jazdy, 15:42 u celu. No ale na pewno będziemy zatrzymywali się po prostu na odpoczynek. Choćby po to, żeby A6 spalinowa, która z nami jedzie z silnikiem 3.0 TFSI, mogła się zatankować. Tankowała się 2 razy, jak jechaliśmy tutaj, ale też ruszała nie z pełnym bakiem z Grodziska. No i dzisiaj na 100% jeszcze jedno tankowanie jej nas czeka. Obiecałem Wam wczoraj, że podsumuję kosztowo podróż tutaj do Pragi, te 600 km, ile kosztowały. No więc na początku naładowałem się z gniazdka z siły u mnie w garażu. To kosztuje w taryfie nocnej około złotówki za 1 kWh. Bateria pojemność netto ma 95, ale są jakieś tam straty energii po drodze, więc przyjmijmy, że było to 100 kWh, czyli 100 zł. Do tego dochodzi nam to jedno szybkie ładowanie, które mieliśmy po drodze. 20 kWh z tej ładowarki kosztowało około 2,20 zł. Dojechaliśmy z poziomem naładowania akumulatora 8%, czyli zostało 7-8 kWh energii w baterii. To oznacza, że ten uśredniony koszt ładowania na tej stacji szybkiej wynosił 100 zł. Jeżeli tak, to cała podróż kosztowała nas 200 zł. 200 zł to jest około przy dzisiejszych cenach, powiedzmy 35 litrów paliwa. 35 litrów to tak jakby spalinowe auto przyjeżdżając tutaj zużyło średnio około 6 litrów paliwa. No nie sądzę, żebyś jakiś samochód, który ma 380 koni i robi setkę w 5,4 sekundy, spalił 6 litrów paliwa. No naprawdę, nawet niespełna. Nie wydaje mnie się to prawdopodobne. Więc to już też nie jest tak, że cena podróżowania takim autem jest wyższa niż samochodem spalinowym, tak jak było kiedyś. Po prostu konkurencja na rynku firm obsługujących ładowarki, dostarczających energię zrobiła się na tyle duża, że te ceny spadły. Dzisiaj na niektórych szybkich, ultra szybkich ładowarkach, czyli tych, które mają 300 kW i więcej, można się naładować za, uwaga, złoty 70 złoty 80 za 1 kWh. I mówimy o tych ultra szybkich, najszybszych z możliwych, gdzie 20 minut ładowania i macie 80% baterii, jak startujecie od 10%. Więc bardzo te ceny się w ostatnim czasie zmieniły. A ciekawostka jeszcze jest taka, że teraz jak tankowaliśmy się tutaj w garażu, to wyobraźcie sobie, że nie zapłaciliśmy za to nic. Od 8 do 100% wydatek na prąd 0 zł. Przy czym zapłaciliśmy za samo miejsce parkingowe, ale za nie płacą też samochody spalinowe, a nie przynoszą mu im baniaczka z benzyną. Więc 110 zł za 100 kWh i możliwość, powiedzmy za 90, możliwość podładowania się przez noc, brak konieczności szukania ładowarek. Świetna opcja i wiele hoteli tak ma, nie tylko tutaj w Pradze, ale też sporo hoteli tak ma na przykład w Polsce. Zasięg tego auta według WLTP to 670 km. No ale wiecie, jak oni badają to? Badają to wszystko w laboratoriach, obejmuje to jazdę po mieście, a my co? Musimy tylko wyjechać z Pragi, już potem miasta nie mamy. A najwięcej mamy dróg ekspresowych i autostrad. I o ile w mieście, czy nawet na bocznych drogach to zużycie energii z pewnością będzie niewielkie, bo działa tutaj rekuperacja i to mocna rekuperacja. Ona ma aż 220 kW mocy, to oznacza, że bardzo dobrze odzyskuje energię, no ale na autostradzie ani na drodze szybkiego ruchu tej energii nie odzyskam w żaden sposób. Ten samochód będzie wówczas tylko zużywał energię. A jak będzie zużywał energię, to jego zasięg będzie się kurczył. Więc zobaczymy, jak to będzie. Tak czy siak na pewno będzie nużąco i długo, więc dostałem od chłopaków książkę na drogę, jak sobie włączę aktywny tempomat. Dziennik youtubera, spoko ze mnie gość. Więc w razie czego będę sobie siedział i będę sobie czytał. Chcesz malutkie mięśnie jak króliczątko? Lepiej rób pompki, a będą duże mięśnie, duże
Jak mam ja, olimpijska sztangistka z Austrii. No to brzmi dobrze, olimpijska sztangistka z Austrii. To pewnie wcześniej była sztangistą. No i mamy koniec autostrady, koreczek do zjazdu. Cały czas jechałem stóweczką ten odcinek 100 km. Średnia wyszła 79 km na godzinę, no bo najpierw musieliśmy wydostać się z Pragi i powiem Wam, że jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo zużycie wynosi 15,8 kWh. Ja sobie dokładnie wyliczyłem jadąc, że żebyśmy zużyli te 95 kWh akumulatora na całym dystansie 600 km z drobnym haczykiem, to mogę mieć średnie zużycie na całej trasie na poziomie 16,5 kWh, a mam 15,8. Owszem, nie jest to prędkość zabójcza, wygląda to tak, że tiry wyprzedzam, autobusy wyprzedzam, kombajny wyprzedzam, traktory wyprzedzam, matki pchające wózki z dziećmi wyprzedzam. Natomiast no, większość osobówek wyprzedza mnie, chociaż zdarzają się też takie, które jadą jeszcze wolniej i muszę ja je wyprzedzić. Więc jest naprawdę nieźle. Oczywiście czas dojazdu się wydłuża, to już jest 15:58, bo na całym tym odcinku od Pragi 100-kilometrowym ograniczenie prędkości to 130, a ja jechałem stówką. Natomiast zasięg mam 418 km, czyli taki jak startowałem, ale już tylko 482 km do celu, czyli to maleje, a to nam stoi w miejscu. Nie pokazuje wzrostów tutaj, ale stoi w miejscu cały czas. Teraz będziemy jechali jakieś 200 km, no może 150 km, takimi bocznymi drogami, gdzie tutaj będzie przede wszystkim wiochy i to czeskie, gdzie nawet nie ma fotoradarów, tylko na każdej wiosce jest odcinkowy pomiar prędkości. Wjeżdżacie na wiochę, jest jedna kamera, wyjeżdżacie... Przepraszam, przyciszę. Wjeżdżacie na wiochę, jest jedna kamera, druga kamera jak wyjeżdżacie z wiochy, nie idzie jechać szybciej niż te licznikowe 52-53. Teren górzysty, co też powinno pomóc w odzysku energii, bo rekuperacja tutaj działa rewelacyjnie. Tak jak mówiłem, rekuperacyjnie na drodze szybkiego ruchu się nie odzyska tej energii. Co więcej, mam nadzieję, że zacznie jeszcze spadać tak naprawdę to zużycie energii tutaj, także z tego względu, że rekuperacja od 80 do 100% nie działa tak skutecznie. Widać było to, jak naładowaliśmy się do pełna, jak wyjeżdżałem z Pragi, to on miał dosyć duże zużycie energii w samej Pradze, w okolicach 22-23 kWh, a to dlatego, że nie odzyskiwał energii z rekuperacji, z hamowania. Teraz rekuperacja, mam 81% baterii jeszcze po 123 km przejechanych. Więc teraz rekuperacja już działa i funkcjonuje normalnie. Normalnie z tą mocą 220 kW doładowuje to. I świetnie działa predykcyjna rekuperacja. Można tutaj różne ustawienia sobie wprowadzić, można wrzucić skrzynię w B i wtedy jest taka maksymalna one pedal, tylko zdejmuję nogę z pedału przyspieszenia, on od razu hamuje. Jest taka, że mogę łopatkami nią sobie sterować, ale ja używam tylko predykcyjnej. Jak on tylko wie, że zbliża się do ronda, zbliża się do skrzyżowania, zbliża się do terenu zabudowanego, zbliża się do ograniczenia prędkości, albo jak widzi przed sobą jakieś auto, to zobaczcie, sam całkowicie zwalnia, potem tylko na sam koniec muszę nacisnąć pedał hamulca. A jak niczego przed nim nie ma, jak nie ma ograniczenia, jak nie ma terenu zabudowanego, jak zdejmuje nogę z pedału gazu, to on się po prostu bezwładnie toczy. Świetnie działa i tą siłę też sobie dostosowuje tego hamowania i tej rekuperacji. Póki co, reasumując, jest bardzo dobrze. Teraz odcinek 150 km bocznymi drogami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jakie przyniesie nam efekty. No jestem w szoku. Pędzę 110 na godzinę, a zobaczcie, jakie jest średnie zużycie energii z całego odcinka 200-kilometrowego. 15,2 kWh. To właśnie pokazuje, że samochody elektryczne uwielbiają górzysty teren. Po stronie czeskiej musieliśmy wjechać na góreczki, wioseczki czeskie i teraz zaczęliśmy zjeżdżać. Jedziemy S3 już w kierunku Wrocławia. Za chwilę z niej zjeżdżam, żeby się przebijać bocznymi drogami i te wszystkie zjazdy powodują, że rekuperacja odzyskuje energię. W zasadzie w górach to jest perpetuum mobile. To, co stracicie wjeżdżając pod górę, to zjeżdżając odzyskacie. Efekty widać tutaj 15,1. To oznacza, że już od Wrocławia jadąc ekspresówką 350 km, tak mniej więcej, tam 320 czy 330 chyba dokładnie, od Wrocławia do mnie do Grodziska, być może mówię, nie przesądzam, ale być może będę mógł sobie pozwolić na to, żeby 120 pojechać. A co? Zaszalejemy. Niemniej naprawdę przy takiej spokojnej jeździe do tych 100 km na godzinę nieprawdopodobnie oszczędny jest to samochód. Zobaczcie,
zjazd z autostrady 14,9. Mówimy nie o tym odcinku tu, tylko od Pragi. Owszem, średnia tutaj nie jest imponująca, bo najpierw jechaliśmy przez Pragę, potem 100 km autostradą z prędkością 100 na godzinę, a tutaj przez te wioski no to 50, 70, 80, 90. Te ostatnie 80 km. Ale i tak naprawdę wynik robi duże wrażenie, moim zdaniem. Naprawdę duże. Wjechaliśmy na autostradę A4, tą do Wrocławia. Akurat na ten odcinkowy pomiar prędkości, gdzie do 110 można jechać, ale planuję, że od Wrocławia będę jechał sobie 120 na godzinę. Dlaczego? Żałuję, że nie jechałem od Pragi tych 120 na godzinę, tego odcinka tam autostrady. 110, 120, tylko 100 na godzinę. Źle to trochę sobie powyliczałem, no ale nie byłem świadom, jak mało energii zużywa A6 e-tron. Zobaczcie, to jest średnia od Pragi. 250 km prawie przejechane i mamy średnie zużycie energii 14,3 kWh. Przecież przy takim parametrze pełna bateria wystarczy na około 700 km. Teraz pokazuje mi, że mam jeszcze 422 km zasięgu, a do celu 359 km, więc mam zapas. Dlatego plan jest taki, żeby od Wrocławia jechać już 120 na tempomacie. I zobaczymy, czy będziemy w stanie dojechać, jak bardzo będzie rosło to zużycie energii. Tak jak powiedziałem, muszę mieć tak 16,5 średnie, żeby się zmieścić na tym dystansie bez konieczności ładowania gdziekolwiek. I jeszcze jedno, rzeczywiście na tej autostradzie czeskiej jechałem 100, gdzie wszyscy jechali 120-130, ale wierzcie mi, że tego odcinka od Czech do Polski tutaj 100-kilometrowego, czy tam 80-kilometrowego, nie przyspieszyłbym, nawet razu nie pojechał szybciej. Nawet o minutę nie pojechałbym szybciej jadąc samochodem spalinowym, bo tam są wiochy, bo tam są odcinkowe pomiary prędkości cały czas w zasadzie, bo tam jest duży ruch, jak nie coś jedzie przed Wami, to coś jedzie za Wami, to coś jedzie z naprzeciwka, więc tam był przejazd 1:1 jak silnikiem spalinowym. Teraz jedziemy dokładnie też tak samo jak samochody spalinowe. Przed nami jedzie nasza A6. Zatrzymać się musieliśmy, bo A6 musiała się zatankować. Ja się nie ładowałem. Ale sobie kupiłem kabanosika, sobie zjadłem, kupiłem sobie piciu jakieś. Książki jeszcze nie otworzyłem nawet, ale słuchałem sobie audiobooka. Więc spodziewam się, że jak pojedziemy sobie od Wrocławia 120, to nam wystarczy tej energii. 100 do celu została. Równiutkie 100 km teraz pokazało i 103 km zasięgu. A nie, cicho, z Tobą nie gadam. A co, klasnąłem i się odezwałaś? Nic, nieważne. Milcz, kobieto. 15,1 kWh to jest zużycie średnie. Od 6 godzin jadę. 502 km przejechane, średnia prędkość 82 km na godzinę. Na podsumowanie tego całego zasięgu jeszcze przyjdzie pora. Teraz jadę 105 na godzinę sobie, ustabilizowały mi się te dwa parametry, czyli zasięg i to, ile zostało do celu. Myślę, że jak dojedziemy, to będzie albo 0,0, albo dosłownie ze 2 km na plusie, albo na minusie. Na 100% jeszcze i tak w akumulatorze zostaje trochę energii, żebyście mogli przejechać, myślę, ze 20 km. W zasadzie każdego elektryka tak się projektuje i w tym wypadku jest nie inaczej. Natomiast teraz chciałem powiedzieć parę rzeczy na temat samego samochodu, bo przejechałem nim 1100 km. 1100 km po różnych drogach, bo i było górzyście, i były miasta, i były ograniczenia do 50, i była ekspresówka, i była Praga, i były autostrady, były lepsze drogi, gorsze drogi, więc mam pełne spektrum doświadczeń z tego auta, żeby móc powiedzieć trochę więcej na jego temat. Co mi się podoba? Najpierw, bardzo mi się podoba zawieszenie i prowadzenie. Na tych górskich serpentynkach, jak przejeżdżaliśmy z Polski do Czech, świetnie się prowadzi, ma niski środek ciężkości i doskonale na tej pneumatyce, która tutaj jest, kamufluje swoją masę, która wynosi 2200 kg. To jest jedna rzecz. Naprawdę super prowadzenie. Do tego jest bardzo cichy. Dłuższe podróże, czy to jedziecie właśnie po autostradzie, czy to jedziecie po ekspresówce, czy z niższymi prędkościami przez miasta i drogami bocznymi, to jest po prostu cichuteńki i bardzo komfortowy. On rozluźnia. Jeszcze w połączeniu z tym zaawansowanym bangiem, który ma tutaj głośniczek i jak sobie on tam gra w tle, no to jest petarda samochód jak Gran Turismo na pokonywanie większych odległości.
większych odległości doskonałe, wygodne fotele. Siedzi się odpowiednio nisko, choć jednocześnie czuć, że ciutkę wyżej niż w A6, ale nie na tyle dłużej, nie na tyle wyżej, żebyście mieli poczucie, że coś tutaj nie gra, że coś jest nie tak, że tam pod spodem jest duży akumulator. Więc jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy tym samochodem, naprawdę świetne. Pneumatyka tu zdaje egzamin, bardzo fajnie, precyzyjnie pracujący układ kierowniczy. Ten samochód wręcz powiedziałbym lubi zakręty. Do tego bardzo dobrze działająca rekuperacja, która minimalizuje w zasadzie konieczność używania pedału hamulca w połączeniu ze świetnym adaptacyjnym tempomatem, który nie hamuje nagle, tylko wyczuwa, że jedzie przed Wami samochód, to zaczyna sobie delikatnie zwalniać. Jak jedziecie z niższą prędkością, to bardzo blisko tego auta przed Wami możecie podjechać. I jak tylko włączycie kierunkowskaz i jeszcze nie zmienicie pasa, to e-tron już zaczyna przyspieszać, żebyście sprawniej mogli kogoś wyprzedzić. Przyspiesza też dynamicznie w momencie, kiedy zwolnił po dohamowaniu, a potem zmienicie pas, to fajnie, naprawdę dynamicznie przyspiesza, a nie, że 101, 102, tylko to jest 101, 102, 103, 104, 105 i tak dalej kilometrów. Więc jako długodystansowy środek transportu jest to bardzo komfortowe, bardzo ciche, bardzo dobre auto. Dynamiczne, nawet dające pewnego rodzaju frajdę z jazdy. Z jednej strony oczywiście teraz jak jadę, no to ja usypiam w tym samochodzie, bo jest włączony ten aktywny tempomat, tu mi gra jakiś audiobook, ewentualnie jakaś muzyka, trzyma się idealnie w pasie ruchu i po prostu ma człowiek ochotę sobie drzemkę uciąć. A z drugiej strony jak wjeżdża na kręte drogi, to ma ochotę szybciej wjechać w każdy zakręt i to w tym samochodzie lubię i szanuję. Nie znaczy to, że nie ma całkowicie wad. Z perspektywy kierowcy wada numer 1 i największa, i która irytuje mnie wręcz w tym samochodzie, to jest to piano, to piano, to piano, to piano, to piano, tutaj ekrany. To wszystko jest po tych 2 dniach, po wczorajszym i 10, nawet nie to, że brudne, to jest zjadłem tego burgera, no to jak zjem burgera, no to mogę najwyżej wytrzeć te łapy sobie w serwetkę, ale serwetka to nie jest woda razem z mydłem, tylko to jest serwetka, zawsze zostaje trochę tego tłuszczu i ten tłuszcz tutaj jest wszędzie, tu jest, bo dotykałem, tu jest pełno kurzu, tu jest pełno brudu. No po takiej wycieczce temu autu się przydałby detailing w środku, jak babcie kocham. Okropne jest to zjawisko pod tytułem wszędzie piano. To jest jedna rzecz, taka najbardziej irytująca. Druga, o której już mówiłem, to jest ten mleczny dach, który mnie nie do końca odpowiada. To znaczy tak, czuję, że przez niego nie nagrzewa się na pewno wnętrze. To bez dwóch zdań. Mamy temperaturę 24 stopnie, szyba jest zimna, więc jeżeli chodzi o zasadę działania i działanie tego, to naprawdę zdaje egzamin. Ale mimo wszystko jest tutaj dużo światła, jak dla mnie za dużo światła. Nawet kiedy to jest mleczne, to i tak dla mnie jest tutaj za dużo światła. To kosztuje 7000 zł. Nie wolałbym klasyczną roletę, a najbardziej to bym wolał, żeby tu tego dachu nie było, bo on tak naprawdę tylko podnosi prawdopodobnie masę samochodu. Nie ma co prawda rolety, nie ma mechanizmu otwierania ani zamykania, więc chociaż cholera wie, no ale to jest szkło. Szkło jest zawsze będzie cięższe niż stal, więc no to zależy od tego, kto co lubi. Subiektywna to jest opinia. Nie odpowiadają mi niektóre plastiki. To tutaj, te przede wszystkim wokół klamek, gdzie mógłby być ten plastik lepszej jakości. Natomiast ogólnie jak patrzycie, no to... Za 3 km. O! Zjedź w prawo. Świetne. Naprawdę te komunikaty z głośnika opłaca się dopłacić, bo macie tak, banga za około 5 i tego banga z tymi dodatkowymi głośnikami za 7. Naprawdę ta dwójeczka jest warta dopłaty. Do tego, tylko nie można tego mieć w każdych fotelach. I skoro już jesteśmy przy fotelach, to ta tkanina wygląda świetnie. Ale ma 2 wady. Pierwsza wada, na słońcu bardzo się nagrzewa i to, że się nagrzewa, to pal licho, bo skóra też się nagrzewa. Ale ta oddaje to ciepło potem na całe Wasze ciało. Oddaje tak to ciepło, że jedziecie 100 km, 150 i jest Wam po prostu gorąco. Gorąco w plecy, gorąco w tyłek, a nie można tutaj zamówić do tej tkaniny wentylacji. Więc 2 razy się zastanówcie, jak podejmiecie decyzję, że o jaka piękna tkanina, biorę ją. Druga wada to latem, jak jedziecie w krótkim rękawku i w krótkich gaciach, to jest nieprzyjemna dla skóry. Wręcz macie wrażenie, że jakbyście mocniej potarli, to Wam otrze tę skórę. I jest taka twardawa w porównaniu ze skórą, więc ja po tych 1100 km teraz już przejechanych normalnie czuję na łokciach tę tapicerkę. I jeszcze jedna rzecz, czemu ten telefon mam tak podłączony tym kablem?
No bo jak nawet tak mam, no to widzę, czy ktoś, nie wiem, zadzwonił, czy ktoś coś napisał. A jak miałbym go w ładowarce indukcyjnej, to za przeproszeniem zobaczy ktoś, chomik, którego ewentualnie tam bym wpuścił, to sobie może tam to oglądać, bo na pewno nie ktoś, kto jedzie tutaj z przodu. Fatalne umiejscowienie po prostu tej ładowarki indukcyjnej. Można było naprawdę rozwiązać to trochę inaczej i tam jak macie coś wyciągnąć generalnie z tego schowka, no to nawet wymaga to oderwania pleców od fotela, bo on jest daleko i jest dosyć głęboki. Jako schowek ok, ale nie jako miejsce na trzymanie telefonu. To takie moje spostrzeżenia. Natomiast bardzo dobrze jeździ ten samochód. Uważam, że jest w cholerę energooszczędny, jak na auto tej klasy, bo mówimy tutaj o segmencie E, czyli o aucie wielkości po prostu Audi A6. I o ile kiedyś, zresztą sam mam elektryka, jak wiecie, i ten elektryk jest nawet nie drugim, tylko trzecim autem służącym do jazdy wokół komina. I sobie nie wyobrażałem jechać nim w dłuższą trasę niż 100 km. To w przypadku takiego auta jak e-tron, szczególnie w tej wersji Performance, no zmienił ten samochód kompletnie moje postrzeganie aut elektrycznych jako samochodów długodystansowych. Ale jeszcze może na wyrost to powiedziałem i cholera wie, co się wydarzy tutaj na tej autostradzie wolności. Mam 99 km z zasięgu i 83 km do chaty. O, czyli co znaczy, że można przycisnąć. No i przycisnąć, jak się tu przyciśnie, to też jest petarda, nawet włączenie się do ruchu. Pyk, pyk, on od razu ma zadaną prędkość. Kilometr. Równiutki kilometr, a wiem to, bo jak biegam, to tutaj mi zegarek pokazuje, że pierwszy kilometr przebiegłem. Został kilometr do chaty. I jak Wam za chwilę coś pokażę, to nie uwierzycie w to. Choćby nie wiem, jak próbować normalnie taki wynik osiągnąć, to się tego nie da zrobić. Życie pisze najlepsze scenariusze. Na Styrkówce, czy tam na autostradzie wolności, to był spory ruch, natomiast jazda tradycyjnie szarpana. Taka wiecie, 100-130, więc jechałem nawet to 130, a momentami nawet dało się 130 na tempomacie. Bo znowu się okazało, że zasięg jest trochę większy niż dystans, jaki pozostał mi do domu. A czemu się tak okazało? Bo zerkam sobie też w zegarek i patrzę na różnicę wysokości. I widzę, że jesteśmy 200 metrów nad poziomem morza, a za chwilę 150 i zużycie spada. Po czym nagle znowu wjeżdżamy na 200 i zużycie rośnie i zasięg spada. Więc niesamowite jest to, że elektryki też są tak wrażliwe na te wzniesienia wszystkie. I tam, gdzie wydawało mi się, że już musimy się starać, to było pod górę. A jak zaczęliśmy zjeżdżać z góry, to on zaczynał zużywać mniej energii. No historia. Ale historia, jak mawiają, pisze się sama. W naszym przypadku napisała się tak, że wjeżdżając aktualnie na podjazd, zobaczcie, ile zasięgu mi zostało. Przejechaliśmy 601 km i zostały 2 km zasięgu. Choćbym mówię, nie wiem, jak się celowo starać tak zrobić i sobie tak zaprogramować, to by to nie wyszło. A tutaj wyszło w trakcie jazdy. Nieźle. Nieźle, co? Tada! Zwycięstwo! 2 dni, ponad 1200 km i tylko jedno ładowanie po drodze. Oczywiście jedno ładowanie w domu najpierw, potem drugie ładowanie w hotelu, gdzie spaliśmy i tylko jedno ładowanie po drodze. Średnia prędkość 86 km na godzinę. Średnie zużycie energii 15,2 kWh. Czas przejazdu pół godziny dłużej niż pokazywało Google Maps, bo dojechaliśmy w 7 minut 10, dokładnie 7 godzin 10 minut. Zobaczmy. Tak jest, 7 godzin 4 minuty, czyli dokładnie 24 minuty dłużej niż zakładał Google Maps. Robiłem postoje oczywiście, ale ten komputer nie zakłada tych postojów, on ich nie wliczał, bo tylko zatrzymywaliśmy się i on się zatrzymywał. 601 km, 86 km na godzinę, średnia 15,2. Da się przejechać 600 km realnie elektrykiem. Pytanie tylko, po co? Po co? Po co, jak jechaliśmy w tamtą stronę i dojechaliśmy pół godziny szybciej niż podawał, trasa
to było pół godziny szybciej niż pokazywał Google Maps, tylko jedno ładowanie 20-minutowe po drodze, prędkości nawet ciut na prędkościomierzu powyżej tych, które pokazywały ograniczenia. Na 120, 130, na 140, 150, a jak wjechaliśmy do Czech i było puściutko, i było wieczorem, i była szeroka, fajna droga, to nawet ciut szybciej. I dojechaliśmy jeszcze z zapasem 7 czy 8% baterii. Więc tak, elektrykiem da się pokonać długi dystans, natomiast ja szczerze mówiąc takiej jazdy jak ta dzisiejsza nie uznaję, bo się czułem niekomfortowo, wyprzedzając tiry, patrząc cały czas w lusterka, czy ktoś wyprzedza mnie, czy nie. Nie polecam takiej jazdy. To bez sensu, bo trwa dłużej, 2, blokujecie ruch. Polecam taką jazdę, jak my za pierwszym razem pojechaliśmy do Pragi, czyli wczoraj. Jedziemy normalnie jak samochodem spalinowym i zatrzymujemy się dosłownie raz na doładowanie. Ale sytuacja się zmienia, jeżeli jesteście tak zwanymi dusigroszami i jeździcie nawet samochodem spalinowym 110 na 140. A wiecie dlaczego? Bo wycieczka tym samochodem tutaj dzisiaj kosztowała nas równe 0 zł. Za parking nawet samochodem spalinowym w hotelu w Pradze musielibyśmy też zapłacić 110 zł. Tu zapłaciliśmy 110 zł, ale prąd mieliśmy całkowicie za free. Dziękuję, do widzenia.